Zapraszamy do wysłuchania odcinków nowej serii podcastu Spotkania Biuletynu zatytułowanej Polonistyka zaangażowana. Polonistyka nie jest bezradnym przyglądaniem się światu. Daje narzędzia, by się w nim odnaleźć, pomóc go zrozumieć, zapobiec wykluczeniu i osamotnieniu. Taka jest polonistyka, którą chcemy pokazać poprzez nasz projekt. Polonistyka zaangażowana. Czułam, że nie mogę spotkać się z moją córką, która jest tuż obok mnie, a jednak gdzieś daleko. Nie mogłam z nią współodczuwać, zrozumieć, co ją cieszy, co martwi, czego chce, a czego nie. Jej świat był dla mnie niezrozumiały, odległy. Są to słowa Anny Niklewskiej, autorki książki W drodze na spotkanie z moją córką, książki wpisującej się w narracje rodzicielskie dzieci w spektrum autyzmu. Książki, z której przytoczony cytat stał się mottem mojego wystąpienia podczas sympozjum Razem dla dzieci. Jak wspierać rodziny i nauczycieli w pracy z dziećmi z autyzmem. Wystąpienia, które przygotowałam wspólnie z Klaudią Mucą-Małek. Wraz z Ewą Bakalską i Beatą Koper podczas tego wydarzenia poznałyśmy niezwykłych ludzi, w tym również matki dzieci autystycznych. Teresę Najdo, która jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, wykładowczynią i badaczką współczesnej historii i kultury na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie, oraz Magdalenę Wanat, założycielkę fundacji Nie bój się, jestem autyzm. Usłyszycie ich wypowiedzi, głosy matek opowiadające o sobie i o świecie, łączące w sobie refleksje nad doświadczeniem osobistym, jednostkowym i nad doświadczeniem społecznym, składające się na diagnozę m.in. kryzysu opieki. Dają wgląd w rozdźwięk pomiędzy wsparciem, które według rodziców jest potrzebne, a tym, które jest dla nich realnie dostępne. Jako matka niewerbalnego dziecka w spektrum autyzmu, u którego dodatkowo zdiagnozowano chorobę genetyczną CMT, moje życie to nieustanna podróż przez różne światy, te realne i te emocjonalne, te kulturowe i te związane z medycyną. Moja córka, która ma obecnie 8 lat, jest dzieckiem, które nie potrafi komunikować się w tradycyjny sposób. Zdiagnozowano u niej autyzm, a brak mowy jest jednym z wyzwań, z którymi musimy się mierzyć każdego dnia. Poza tym CMT, choroba, która stopniowo osłabia mięśnie i wpływa na nerwy, dodatkowo komplikuje życie codzienne. Nazywam się Magdalena Wanat, jestem założycielem i dyrektorem organizacji Nie bój się, jestem autyzm. Chciałabym opowiedzieć Państwu o problemach społecznych, z których mierzą się polonijne rodziny wychowujące dzieci autystyczne na bazie moich obserwacji. Sama jestem mamą autystycznego chłopca, którego wychowuję sama. Wiele lat borykałam się z brakiem zrozumienia ze strony systemu, jak i otoczenia. Wychowanie dziecka atypowego w rodzinie wielokulturowej może być wyjątkowo ubogacające, ale i wyjątkowo trudne. To szczególne wyzwanie, które wymaga nie tylko elastyczności, ale także głębokiej refleksji nad rolą, jaką odgrywają różne kulturowe i społeczne konteksty w kształtowaniu naszej codzienności. Jesteśmy rodziną wielokulturową. Ja urodziłam się w Polsce, tam zostałam wychowana i dopiero po ukończeniu studiów znalazłam się tutaj, w tym kraju. Mój mąż z kolei pochodzi z RPA, kraju, który sam w sobie jest etnicznym tyglem kulturowym, zawierającym rodzime kultury afrykańskie, a także napływowe, europejskie oraz azjatyckie. Choć wielokulturowość i wieloetniczność w Republice Południowej Afryki bardzo ucierpiała wskutek polityki apartheidu, który wykreował do dziś widoczne podziały w społeczeństwie, to dorastając obok innych kultur wykształciły się w mieszkańcach pozytywne cechy akceptacji i zrozumienia dla innych. Z jednej strony mamy polską kulturę, której podwaliny budują twarde zasady, takie jak przywiązanie do tradycji, rodziny czy poświęcenia. W naszym domu od zawsze stawiało się na to, by nieustannie wspierać dziecko w rozwoju, niezależnie od trudności.
Wraz z mężem, który pochodzi z RPA, mamy także drugą warstwę kulturową, gdzie na pierwszym planie często pojawia się filozofia Ubuntu, która jest rozumiana tak: jestem, ponieważ ty jesteś, i która zachęca do wspólnotowego podejścia do wychowania. Te dwa światy, pozornie odległe, stanowią dla nas cenne zasoby w pracy z naszymi dziećmi. Życie w Anglii również zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie jako rodzinę. Kultura angielska z jej naciskiem na indywidualizm i otwartość na różnorodność ma duży wpływ na nasz sposób wychowywania dzieci. Jak się okazuje, różnorodność kultur w tym kraju prowadzi do tego, iż mimo dostępności profesjonalnych usług nierzadko spotykamy się z brakiem pełnego zrozumienia. Środowiska szkolne, medyczne czy terapeutyczne, z którymi mamy styczność na co dzień, same w sobie są wielokulturowe, a indywidualne jednostki, z którymi przychodzi nam współpracować, nie zawsze reprezentują wartości brytyjskie. Czasem zmagać się nam trzeba z opieszałością profesjonalistów, co rodzi frustrację i stres. Różne kultury postrzegają niepełnosprawność na różne sposoby. W niektórych kulturach autyzm może być źle rozumiany, piętnowany, postrzegany jest również przez pryzmat medyczny lub edukacyjny. Poruszanie się po tych oczekiwaniach może być trudne, zwłaszcza gdy członkowie rodziny z różnych środowisk kulturowych mają własne wyobrażenia o tym, co jest najlepsze dla dziecka. Podczas radzenia sobie z autyzmem i różnicami kulturowymi często dochodzi do napięć, zwłaszcza jeśli dalsza rodzina nie rozumie lub nie popiera naszego podejścia do rodzicielstwa. Tutaj często spotykamy się z presją, aby spełniać oczekiwania rodziny lub przestrzegać tradycyjnych praktyk, które mogą nie być zgodne z potrzebami naszego dziecka. Zachowania takie bardzo dobrze udało mi się zaobserwować w kręgu kulturowym, z którego wywodzi się mój mąż. W kulturze duchowej hinduskiej istnieją różne przekonania dotyczące przyczyn niepełnosprawności. Niektórzy postrzegają ją jako karmiczny skutek przeszłych czynów, podczas gdy inni uważają ją za część boskiego planu. Rodziny wielokulturowe mogą spotykać się z następującymi sytuacjami, w których krewni nie rozumieją różnic rozwojowych dziecka, a przez to wywierają presję na rodzicach, na przykład aby dziecko w końcu zaczęło mówić. Z braku doświadczenia i braku zrozumienia błędnie interpretują też zachowania dziecka, na przykład są przekonani, że dziecko jest uparte. Dlatego istotną rolę odgrywa tu otwarta komunikacja z rodziną. Spokojne i jasne rozmowy z członkami rodziny na temat autyzmu są zazwyczaj skuteczne, zwłaszcza kiedy uda nam się wyjaśnić, że autyzm nie jest stanem, który należy naprawić, ale częścią osobowości naszego dziecka. Ważnym jest, aby w tej komunikacji używać przystępnego języka i zasobów, aby niwelować różnice kulturowe. Im więcej wiedzy na ten temat przekazujemy krewnym, tym bardziej stają się oni empatyczni. Niezbędnym elementem jest tu umiejętność wyznaczania granic oraz ustalenie jasnych oczekiwań wobec rodziny. Skupiamy się na wspieraniu dziecka poprzez, i tu można przytoczyć terapię czy metody, i będziemy wdzięczni za zrozumienie. Ważne jest, aby szanować różnice kulturowe. Należy zaakceptować, że każda kultura ma swoje wartości i starać się znaleźć równowagę między poszanowaniem tradycji rodziny a dbałością o potrzeby dziecka. Każde nowe wyzwanie związane z rozwojem mojego syna pokazywało mi, jak wiele pracy jeszcze przed nami, aby rodziny takie jak ja nie czuły się zagubione czy pozostawione same sobie. Często czułam się ignorowana, a anglojęzyczne terapie i procedury były dla mnie niejasne i przytłaczające. Zamiast wsparcia napotykałam poczucie samotności, bezradności i konieczność nieustannej walki o to, co najlepsze dla mojego dziecka. Na swojej drodze spotykałam wielu wspaniałych ludzi, ale mimo to czułam szczególną potrzebę przebywania wśród ludzi, którzy przechodzą przez podobną drogę. To właśnie oni naprawdę rozumieją moje emocje, moje lęki i codzienne zmagania. Inaczej jest wychowywać dzieci ze specjalnymi potrzebami, które nie mówią, komunikują się inaczej, zachowują się inaczej niż neurotopowi rówieśnicy. To zupełnie inna droga rodzicielstwa, pełna miłości, ale też obaw, niepewności i walki o każdy krok naprzód. Właśnie wtedy pomyślałam, że bardzo dobrze byłoby spotykać się w grupie takiej regularnie. Z tej myśli narodziła się kolejna myśl, by organizować wydarzenia i tworzyć przestrzeń, w której dzieci nie są oceniane przez pryzmat swoich zachowań, a rodzice nie czują się samotni i odizolowani.
Dzięki działalności fundacji rozmawiam z wieloma osobami zarówno na żywo, jak i telefonicznie. Z tych rozmów wiem, że mierzą się z podobnymi problemami jak ja. Jednym z największych problemów jest poczucie izolacji i strach przed oceną. Co powiedzą ludzie? Dlaczego mój syn się inaczej zachowuje? Dlaczego moja córka uderza głową o ścianę czy rzuca się na podłogę? Niektórzy z rodziców tak naprawdę boją się nawet przyznać, że zaobserwowali u dziecka jakieś trudności. My czasami wstajemy i zastanawiamy się, czy nasze dziecko się wyśpi, czy bus przyjedzie o odpowiedniej godzinie, czy nie zdarzy się w ciągu dnia cokolwiek, co zaburzy jego harmonogram działania. Codzienny stres o przyszłość naszych dzieci, czy będzie szczęśliwe, czy będzie samodzielne, jak sobie poradzi w życiu, odbiera rodzicom siłę. Nie dbają o siebie, bo cały ich świat kręci się wokół potrzeb dziecka. To wspaniale, że myślimy o potrzebach dzieci, ale w tym wszystkim powinniśmy również myśleć o sobie. Nikt nas nie uczył, jak wychowywać dzieci autystyczne. Trudności ekonomiczne i brak odpoczynku. Rodzice często zmagają się sami ze swoimi problemami. Z dala od rodzin, które nie zawsze rozumieją ich codzienność. Brak chwili dla siebie, brak wsparcia i przerwy to prosta droga do wyczerpania i depresji. Dlatego współpracuję z grupą 5am Heroes, która chce stworzyć bazę wolontariuszy, dzięki którym będziemy mogli wspierać rodziny, dzięki którym będziemy mogli wspierać szczególnie również samotnych rodziców, jeżeli ktokolwiek będzie potrzebował pomocy. Iść do lekarza, iść do banku, bo wiem, że wielu rodziców nawet sami nie zostawiam swoich dzieci, bądź ich dzieci nie akceptują sklepów, banków, GP czy szpitali i rezygnują z samych siebie, rezygnują z tego, żeby iść na badania i zadbać o swoje zdrowie, bo nie mają z kim zostawić dzieci. Tutaj na obczyźnie, z dala od rodziców, z dala od babć, jest to szczególnie trudne, dlatego chcemy stworzyć tą wyjątkową grupę, by pomagać ludziom nie tylko w Londynie, ale to już zaczyna działać również w całym UK, więc zapraszam do obserwowania strony Nie bój się, jestem autyzm. Mogę tu również przytoczyć film Matki Pingwinów, który uważam, że świetnie pokazuje to, jak bardzo biegniemy za potrzebami naszych dzieci i bardzo się cieszę, że jest coraz więcej o tym mowy, że jest coraz więcej spotkań, coraz więcej warsztatów. Trzeba tylko zachęcić rodziców, by po prostu z nich korzystali, by nie byli zostawieni sami sobie, jak pewna kobieta, o której reportaż był niedawno w programie Uwaga, która ma autystyczne dziecko z dodatkowymi zaburzeniami i jest bardzo agresywne. Przepraszam, że załamuję głos, ale po prostu to jest dla mnie bardzo emocjonujące. Jej syn jest bardzo agresywny, rozwala jej mieszkanie, jest agresywny w stosunku do niej i ta kobieta jest tak naprawdę zostawiona sama sobie. Wiem, jak działa system tutaj, ponieważ ja jako matka autystycznego dziecka też doświadczam agresji i autoagresji ze strony mojego syna. I wiem, że gdyby nie ta grupa specjalistów, która jest przy mnie, która mi pomaga i pomaga również wielu innym rodzicom, ciężko byłoby mi pozbierać się i być tutaj razem z Państwem i robić tak naprawdę eventy dla rodzin dzieci w spektrum autyzmu. Ja sama jestem też otwarta dla takich rodziców tak naprawdę, ponieważ ja całe swoje życie opieram na moim dziecku. Kiedy my już to dostajemy, to jesteśmy tak zdezorientowani, że nasze życie nagle się zmienia, że nie wiemy, jak z tego korzystać. I kiedy ktoś przychodzi i powie, dobrze, to ty możesz mieć czas dla siebie, poczytaj książkę, czy weź sobie kąpiel, idź spać, my nie możemy usnąć, bo my myślimy o tym naszym dziecku. Jak mu pomóc, co będzie w przyszłości. Dostaję również telefony na temat przyszłości naszych dzieci i uważam, że to są tematy bardzo ważne, żeby dać ludziom też informacje na temat zabezpieczenia tej przyszłości, na temat testamentów. Ja sama będę w przyszłym roku też organizować poważną konferencję i jestem osobą, która nie boi się mówić tego, co nas boli, bo nie powinniśmy się bać. Nie powinniśmy ukrywać tych naszych życiowych perypetii. Dlaczego ludzie popełniają samobójstwa zbiorowe? Dlaczego zabijają swoje dzieci i dlaczego zabijają samych siebie? Bo nie widzą już przyszłości, bo są tak zmęczeni życiem, że wolą odejść z tym dzieckiem, tak jak właśnie jeśli chodzi o samobójstwa zbiorowe. Tak kochają to dziecko, że nie pozwolą, żeby ono zostało w tym świecie samo, pominięte przez cały system, bo wie, że będzie właśnie w jakimś pokoju, odizolowane, bez żadnych dodatkowych terapii. Jak działa system? Dlaczego daje dzieciom dostęp do
TikToków, do hejtu. Dzieci nie rozumieją do końca, co się dzieje, że to, co się pojawia w sieci, zostaje w sieci. Dlatego kolejnym tego problemem są samobójstwa dzieci. A dzieci autystyczne tym bardziej sobie mogą nie poradzić ze względu na to, że właśnie nie rozumieją niektórych sarkastycznych naszych wyrażeń. Więc jeżeli nie rozumieją tych wyrażeń i upubliczniam coś, co zostaje w internecie i nagle zabawa dzieci, w tym tygodniu wykluczamy tą osobę. W naszym domu z każdym krokiem, z każdym gestem uczymy się nowych sposobów komunikacji. Każde dziecko jest inne, a moje, choć niewerbalne, wciąż potrafi wyrażać swoje potrzeby i emocje w sposób, który wymaga od nas nieustannej uważności. W naszej rodzinie mówimy różnymi językami, polskim, angielskim, z elementami hindi i afrykańskimi zwrotami, ale nasza córka nauczyła nas nowego języka gestów, mimiki, a także milczenia. Zrozumienie tego, co nie jest wypowiedziane, stało się naszą codziennością. Gdy mówię do córki po polsku, odpowiada spojrzeniem, nie słowami. Są dni, kiedy te spojrzenia wydają się puste, odległe, niedostępne. Innym razem są pełne uwagi, radości i zrozumienia. Jej twarz promienieje, a radość wyrażana jest głośnym śmiechem. W języku taty, w języku angielskim, dziecko ożywia się jeszcze bardziej. Na szczęście terapeuci, jak i nauczyciele, którzy z nią pracują, nigdy nie zasugerowali, aby skupić się na jednym języku. Oznaczałoby to bowiem w dużej mierze rezygnację z jednej kultury. Doświadczenie autyzmu w połączeniu z chorobą genetyczną zmusiło nas do zmiany podejścia do tradycyjnych form opieki i wychowania. Wyzwania związane z mobilnością i siłą mięśni wymagają nie tylko specjalistycznej opieki medycznej, ale również elastyczności w codziennym życiu. Choroba genetyczna wprowadziła do naszego domu zupełnie nową dynamikę. Potrzeba pomocy przy chodzeniu, korzystaniu z wózka inwalidzkiego, a także dostosowywanie przestrzeni do zmieniających się potrzeb ciała. Tak samo jak w autyzmie, również w przypadku CMT kluczowa stała się cierpliwość. Nie tylko w kontekście naszego dziecka, ale także w rozmowach między sobą. Wspólne poszukiwanie rozwiązań od terapii fizycznej po komunikację alternatywną. To łączy nas w jedność. Ta wielokulturowość, w której żyjemy oraz atypowość naszego dziecka to dwie równoległe odmienności, dwa światy, kulturowy i rozwojowy, które nakładają się na siebie. Czasem wspierają, czasem komplikują funkcjonowanie naszej rodziny, ale jako rodzina mieszana stworzyliśmy własną, hybrydową mikrospołeczność kulturową. Wychowujemy więc dzieci między trzema światami i wszystkie trzy światy próbujemy elastycznie naginać do potrzeb dziecka, zamiast naginać dziecko do każdego z tych światów. Nasze doświadczenia z bycia rodzicami dziecka niewerbalnego, dziecka w spektrum autyzmu oraz dziecka z ograniczoną sprawnością ruchową są pełne sprzeczności i wyzwań, ale również momentów wzruszenia i refleksji. Każdy dzień jest dla nas lekcją cierpliwości, elastyczności i otwartości na inne formy komunikacji. Od języka ciała po muzykę, od gestów po wyrazy twarzy. Wierzymy, że nasza córka, mimo że nie używa słów w tradycyjny sposób, a ich zasób jest ograniczony jedynie do kilkunastu wyrazów, jest pełnoprawnym członkiem całej rodziny, której kultura nie jest zamknięta w żadnym z języków, ale pełna gestów, które są w stanie wyrazić więcej niż słowa. I mimo trudności, które napotykamy, wiem, że ten wielokulturowy kontekst z jego różnorodnymi perspektywami kształtuje naszą rodzinę w sposób, który uczynił nas silniejszymi i bardziej zjednoczonymi. Stworzyliśmy rodzinne rytuały, a będąc w otoczeniu rodziny zachęcamy do rutynowych czynności, które łączą elementy obu kultur. To pomaga dziecku poczuć więź z obiema stronami swojego dziedzictwa, a jednocześnie zapewnia poszanowanie jego potrzeb. Rutyna okazuje się być solidnym pomostem między kulturami. Przede wszystkim zapewnia dziecku stabilność, a dziecku niewerbalnemu ułatwia łączenie kultur. Na przykład poranna rutyna może być odzwierciedleniem stylu jednej z kultur, natomiast na przykład posiłki mogą łączyć potrawy z obu kultur i proszę mi wierzyć, to się świetnie sprawdza w naszym przypadku. Natomiast rytuały wieczorne na przykład zawierają elementy z obu tradycji.
Naszemu dziecku bowiem rutyna i przewidywalność pomaga w komunikacji oraz zdecydowanie zmniejsza niepokój. Tak jak tutaj pani Tereska wspomniała, że cieszycie się, że wasze życie wygląda tak, jak wygląda. Ja uważam, że gdyby nie autyzm mojego dziecka, ja bym nie była w tym miejscu. Ja bym nie robiła wydarzeń dla rodzin dzieci w spektrum autyzmu, bo bym pewnie nie wiedziała do końca i nie rozumiała, co to jest autyzm. Mi się serce naprawdę otwiera, kiedy widzę talenty dzieci. Dlatego w tym roku odbył się tutaj w Płocku koncert noworoczny, na którym wystąpiły dzieci i dorośli autystycy. Śpiewali, grali na fortepianie, grali na skrzypcach. Przepiękny, przepiękny koncert. Są też rodziny, które potrzebują trochę więcej wsparcia. Tak jak moje dziecko jest niewerbalne, można powiedzieć, że jest półwerbalne, bo dzięki mojej ciężkiej pracy, ciężkiej pracy terapeutów, on zaczyna mówić. I chcę też pokazać innym rodzicom, że ja też byłam na takim poziomie, że moje dziecko z dnia na dzień przestało mówić, przestało jeść, przestało utrzymywać kontakt wzrokowy, przestało reagować na swoje imię. Używa bardzo dużo pojedynczych słów, ale to jest praca. Mój syn chodzi do szkoły specjalnej, ale ja mam w domu cały asortyment. I oprócz tego, że on robi pewne rzeczy w szkole, my musimy pracować z dziećmi w domu. Ponieważ jeżeli ktokolwiek z rodziców powie mi, on jest w szkole, on się w szkole nauczy korzystać z toalety, on się nauczy w szkole jeść widelcem. Nie. To jest tylko i wyłącznie od nas samych zależne, jak bardzo my będziemy chcieli pchnąć te nasze dzieci do przodu. I tutaj tak jak pani Tereska się odezwała, że w szkole czasami jest niewystarczająco. Bardzo się z tym zgodzę, ponieważ ja sama uważam, że tak jak mój syn miał kiedyś wczesne nauczanie i pani przychodziła do nas raz w tygodniu na niecałą godzinę i uczyła go 1, 2, 3, ready, steady, go przez ponad miesiąc czasu. Ja już miałam dosyć, a co dopiero dziecko, które powiedziało to, ale on już chciałby czegoś innego się nauczyć. My musimy wierzyć w nasze dzieci, wierzyć w rozwój naszych dzieci, bo to my pchamy ich do przodu i my dajemy im tutaj takie life skills, jak to oni nazywają fajnie. My jako rodzice, niektórzy jako rodzice samotnie wychowujący dzieci, mamy problemy, żeby iść na cały etat do pracy, ponieważ przede wszystkim są przerwy od szkół. Te half-termy są co 7 tygodni i to jest jednak tydzień czasu wyjęty z życia dziecka, gdzie dziecko codziennie wstając wie, że idzie do szkoły. Ta rutyna mu się zaburza. Okres wakacyjny, który trwa 7 tygodni, gdzie my jako rodzice dzieci autystycznych nie wiemy, co tak naprawdę zrobić z tymi naszymi dziećmi, bo im zaburzany jest cały ich świat. Mam kontakty tak naprawdę z nauczycielami dzieci autystycznych również, ze special assistant, tacy, którzy pomagają nauczycielom i oni sami potwierdzają to, że po wakacjach, po tym dłuższym okresie czasu dzieci tak naprawdę zaczynają od zera. To jest bardzo przykre. Staramy się stworzyć tą przestrzeń, żeby pokazywać również, jakie metody terapii można użyć, że jeżeli na jedno dziecko działa terapia lingwistyczna, na drugie nie, czy są jakieś zaburzenia. Ja sama tak naprawdę to, co promuję, wszystko sprawdzam na sobie, zaczynając od olejków eterycznych na lepszy sen. Tutaj właśnie też odnośnie pani Tereski, od olejków CBD, które już nie są tematem tabu, które pomagają. Ja jestem mamą dziecka autystycznego, ale mam w swoim gronie tak wspaniałych specjalistów, że jakbym każdego po kolei tutaj zaprosiła, to by nam brakło tygodnia, żeby oni po prostu to wszystko opisali. Dlatego to jest też ważne, żeby dzielić się tymi informacjami i na każdym evencie jest minimum 4 różnych terapeutów dostępnych. Także jeżeli rodzice, dajmy na to, nie mają czasu podejść do terapeutów, dłużej z nimi porozmawiać. Ja zawsze podkreślam, żeby terapeuci mieli ze sobą notatki jakieś, mieli ze sobą broszurki, wizytówki, że w każdej chwili rodzic może do nich zadzwonić. Ja mogę ze swojej strony podziękować wszystkim, którzy obserwują moją stronę, którzy do mnie dzwonią i ufają mi, że daję im konkretne, prawdziwe informacje. Dlatego te informacje odnośnie tego wydarzenia również przekazałam, bo myślę, że są bardzo istotne. Niektórzy nie mają możliwości iść na takie spotkania, dlatego dobrze by było zorganizować właśnie online, tak jak tutaj. Jednak te spotkania takie rodzinne, gdzie mogą uczestniczyć również w nich dzieci,
To jest coś takiego niesamowitego, to są emocje. My jesteśmy właśnie teraz po evencie 23 listopada, mieliśmy fantastyczny świąteczny event Święta za pasem, gdzie ludzie czuli się jak u tak zwanej cioci na imieninach, zostawiali kurtki, dzieci zostawiały buty, wszyscy się czuli jak w domu, bez żadnej takiej napiętej atmosfery. Był magik dla dzieci, był pokaz baniek dla dzieci, były prezenty, bo nasze dzieci bawią się też, obserwują i to, że czasami nie mówią albo mają trochę inne zachowania, to nie znaczy, że są gorsze. Musimy pokazać społeczeństwu, że to są nasze dzieci i ich dzieci będą żyły wśród naszych dzieci, ponieważ jeśli chodzi o autyzm, to jest coraz więcej o tym słychać. Kiedyś nie było słychać, ponieważ dzieci, które inaczej się zachowywały, które nie mówiły, uderzały głowami w ściany czy biły same siebie, lądowały w zakładach zamkniętych, którym dawali tylko leki na uspokojenie, na spanie i przypinali pasami do łóżek, czy zakładali im kaftany bezpieczeństwa. Teraz na szczęście mamy więcej możliwości. Mamy, tak jak właśnie wspomniałam, te olejki CBD, które bardzo uspokajają dzieci, które na niektóre dzieci działają wręcz nawet w tak doskonały sposób, że dzieci zaczynają mówić. Mamy olejki eteryczne, które poprawiają sny. Te wszystkie metody naturalne są bardzo ważne, ponieważ oczywiście są przypadki, gdzie dziecko potrzebuje leków. Tak jak mój syn już ma bardzo poważne problemy z agresją i autoagresją przede wszystkim i te leki pomagają mu się wyciszyć, opanować swoje emocje. Zarówno nawet dorośli, którzy mają ADHD, oni sami nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu, zaczynając pracę przy komputerze, przypomina im się, że muszą obiad wstawić. Jak wstawiam obiad, zobaczą, że z pralki ciuchów nie wyciągnęli. Więc to jest taka wieczna ganianina dorosłego. A co dopiero dziecko? Dlatego uważam, że powinniśmy się skupić na całości. Na tym właśnie, żeby skupić się i na rodzicach, pomóc im psychicznie. Dlatego fantastycznie, że grupa 5am Heroes wpadła na genialny pomysł tworzenia bazy wolontariuszy. Ja w tym momencie mam pomoc od mojej social worker, gdzie mam możliwość teraz tutaj być, ponieważ mój syn został z opiekunami. Ale przez 8 lat, kiedy wychowywałam go sama, nie miałam takiej możliwości. I ja też pracuję normalnie w ciągu tygodnia, więc to, co ja robię, to jeśli chodzi o eventy, to jest dodatkowo moje charity. To jest mój czas wolny, bo ja chcę to wam przekazać, bo ja chcę, żeby wszyscy ludzie byli szczęśliwi. Uważam, że taka pomoc właśnie, jeśli chodzi o tych wolontariuszy, ma ogromny sens. Ogromny, ponieważ ludzie zapominają o sobie. Sami wychowujemy dzieci, bo tatusiowie są w pracy, bo mamy system naprzemiennych prac. Ta baza wolontariuszy będzie czymś naprawdę niesamowitym i myślę, że nie jeden rodzic mógłby z tego korzystać naprawdę. Narracje rodzicielskie to narracje oparte na doświadczeniach, obejmujące m.in. książki napisane przez rodziców oraz antologie i zbiory opowieści. Często przybierają one charakter literacki, tak jak książki Katarzyny Michalczak „Synu, jesteś kotem”, Elizy Kąckiej „Wczoraj była się zła na zielono”, romany Wrede „Charlie, autysta wspaniały”. Wśród nich jest również książka Agnieszki Wysokowskiej „Odnajdź swoje dziecko, potem zajmij się autyzmem”, książka Rafała Mortiuka w tłumaczeniu polskim „Autystyczny syn, zdesperowany tata”, Jacka Hołuba „Niegrzeczne historie dzieci z ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera”. Narracje rodzicielskie pozwalają rodzicom edukować siebie nawzajem, edukować również otoczenie, poszukiwać wsparcia, przeciwstawiać się barierom systemowym, pomagać innym, wprowadzać zmiany. Pisanie o swoich przeżyciach jest również formą terapii, nawet jeśli pisze się wyłącznie dla samego siebie i do szuflady. Kiedy każda kobieta, będąc w ciąży, myśli o narodzinach, o wzięciu dziecka na ręce, o jego przyszłości, może będzie projektantem, może będzie dyrektorem fantastycznej firmy, a tu nagle nasz świat się załamuje. I pierwsze, co właśnie człowiek przechodzi, my to wśród rodziców dzieci autystycznych mówimy żałoba. Przechodzimy żałobę, że jednak nasze życie nie będzie wyglądało tak wspaniale, jak żeśmy się tego spodziewali. I to jest najważniejszy element, żeby w tym czasie mieć pomoc, bo im dziecko młodsze, tym bardziej można je wyprowadzić. Są fantastyczne terapie. Ja poznałam wśród swojej drogi z moim dzieckiem fantastycznych terapeutów i tak naprawdę wiem, że jak ja bym poznała taką
samą wersję siebie. 8 lat temu mój syn był na kompletnie innym poziomie. Ponieważ ja sama musiałam dochodzić do tego, czytać książki, niektóre w ogóle nic kompletnie nie wniosły do mojego życia, oprócz tego, że straciłam czas na to, żeby je przeczytać. Ale terapia programu Sunrise na przykład. Uważam, że to jest jedna z najlepszych terapii dla dzieci, szczególnie tych najmniejszych. Muzykoterapia. Terapia metodą krakowską jest równie dobrze odbierana przez dzieci, ale też trzeba wiedzieć, jak tą terapię przeprowadzać. I dużo zależy w tym momencie od dzieci, ponieważ to dzieci mogą nie zaakceptować terapeuty ze względu na zapach, na wygląd, na strukturę jego ubrania. Dlatego im więcej terapeutów się zgłasza do takich programów, tym lepiej, bo może być osoba, która jest po wielu fakultetach, a może być osoba, która ma serce do tego, co robi. Moim największym marzeniem jako mamy, jako człowieka i dyrektora fundacji jest to, aby polonijne rodziny nie bały się prosić o pomoc, nie bały się mówić o swoich trudnościach, nie bały się być sobą. Serię podcastów Polonistyka zaangażowana zrealizowano w ramach projektu Polonistyka wobec wyzwań współczesnego świata. Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa 2. Numer projektu podano w opisie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnych odcinków dostępnych na platformach Spreaker, Spotify i YouTube oraz w internetowym biuletynie polonistycznym. Do usłyszenia.